Kanałowe karasie, tego jeszcze nie grali. Zapraszam na film. Tyczka pod prąd, precyzyjny ruch dłoni. Spławik pod taflą, moment robi pościg. Zanęta w punkt, zestaw idealnie siada. Branie bez dźwięku i zaczyna się jazda. Jesteśmy nad kanałem azotowym w Kędzierzynie-Koźlu. Spodziewamy się tutaj dzisiaj typowo takiego właśnie finezyjnego, kanałowego łowienia. Mam nadzieję, że dużych ryb. Przystąpiłem teraz do gruntowania, żeby sprawdzić miejsce, w którym będę mógł położyć towar, zanęty i potem gdzieś tam przynęty. Ważne jest na kanale, żeby sprawdzić przede wszystkim, czy dno jest twarde w miejscu naszego wędkowania, czy są jakieś nierówności, jakieś dołki, jakieś górki. Po prostu znaleźć optymalne dno do łowienia. Ja osobiście szukam jakiegoś dołka w tym momencie, no i kawałka twardego dna. Everybody's got a story, front porch truth or backroom lie. Word gets around before the sun goes down. Rumors learn how to fly. One wrong word in the whispering game, and the truth don't come out the same. Do dzisiejszego łowienia chciałbym przygotować ciemną zanętę ze względu na porę roku. Woda jest jeszcze zimna, ryby takie ospałe dopiero gdzieś tam zaczynają pierwsze podchody do żerowania, więc pójdę dzisiaj w kierunku ciemnej mieszanki gliny. Glina wiążąca z ziemią torfową w stosunku mniej więcej 1 do 1. Będzie to taka trochę lekka mieszanka, ale ze względu na to, że tu jest łowisko z niewielką warstwą mułu, to też nie chciałbym, żeby mi się ten towar cały utopił w dnie łowiska. No a tak jak wspomniałem, ciemna zanęta. W moim przypadku będzie to dzisiaj Black Bream z tej serii So Natural. Miałem również do wyboru Black Roacha i Sweet Skimmera, też w wersji dark, ale decyduję się na tego Black Breama ze względu na to, że jednak w łowisku powinna być przewaga leszczy, więc jestem skłonny stwierdzić, że to będzie najlepszy wybór do dzisiejszego wędkowania. Ona nie będzie też taka super czarna, jakby się Wam wydawało. I nie należy się sugerować tym, że to jest typowo black, to jest po prostu ciemna wersja tej zanęty. Ona nie będzie czarno-czarna, ona będzie taka ciemno-szara. Gdybyście chcieli mieć super czarną mieszankę, to trzeba do niej dodać albo ziemi torfowej, albo czarnego barwnika po prostu. Za chwilę, jak zanęta już będzie dowilżona, wpiję trochę wody, przetrę ją przez sito, to pokażę Wam, jaki ona finalnie będzie miała kolor. Tak jak mówiłem, będzie ciemna, ale nie będzie czarna. Następne nęcenie przygotuję mieszankę w proporcjach 1 do 3, czyli jedna część zanęty, 3 litry gliny i to wrzucę z ręki jako dywan, a następnie kubkiem wyjadę gdzieś 2 litry mieszanki, takie 1 do 1 zanęty z gliną. To będzie bardzo bogate w zanętę, no i w robaki to wszystko podam punktowo w miejscu, w którym będę łowił, no i zaczynamy łowić. Karaś. Takie ryby też mogą być. Tego się nie spodziewałem. Na przykład to są te, które nie wiadomo, czy na patelnię, czy do krzaków, tak? Nie no, jak dla mnie to takie ryby mogą brać dzisiaj. Kombinowałem ze wszystkimi przynętami, aby oszukać ukleje, które nas tu zdominowały chwilowo. No i się okazało, że 2 kastery to jest przynęta, której ukleje nie lubią. A zameldował się taki oto osobnik, także trzeba będzie próbować dalej. W taki sposób, jak już nabijam kasterki właśnie więcej niż jednego, to za same końcówki
one się też potrafią kręcić i skręcać przypon, dlatego trzeba się starać nabić je tak jak najprościej, żeby nie odstawały tak za bardzo. O, w ten sposób, ale też żeby nam nie pękły. No i to jest jak na razie jedyna przynęta, której uklejenie chcą żreć. Ciekawe co to, ale patrząc na to, że jak zaciąłem po braniu i już był w połowie wody, pobrał z dna i szedł ku górze, to raczej leszcz. A, bo się skupiam. Nie chcę, żeby mnie słyszał, jak holuję. Bo jeszcze się spłoszy. Nie no, staram się go tak powolutku pod powierzchnią wody przyciągać do brzegu. Aha. No właśnie. Był sobie, ale ten już miał takie dobre 1,5 kg, bo już go było widać. Tutaj, nie wiem czy go widziałeś, czy nie. Nie, patrzyliśmy na jakąś kamerę. Okej. Aj, szkoda, szkoda. To już była ładna ryba. Może nie taki duży jak tamten, ale coś jest. O, zupełnie inny. Niestety. Łowienie na tyczkę kojarzy Wam się pewnie z dużą ilością gratów. I faktycznie tak jest. Ja Wam pokażę, jak ja sobie z tym radzę. I jak przechowuję te najważniejsze dla mnie elementy sprzętu. Te, które zajmują teoretycznie najwięcej miejsca, ale też te, o które trzeba najbardziej dbać. Najważniejszym elementem zawodnika, czy tam wędkarza, który łowi na tyczkę, no jest oczywiście tyczka. Dla mnie ona mieści się w jednym pokrowcu, a mianowicie nawet 2 lub 3 wędki przechowuję w jednym hardcase'ie, czyli w takim dużym, sztywnym pokrowcu, w którym elementy pozwalam sobie wozić bez tup. Teraz akurat mam w nim troszkę luźniej, pomimo tego, że zobaczcie, jest jedna tyczka, druga tyczka, plus zapasowe elementy 4. i 5. A trzecia tyczka jest już rozłożona na rolkach, do której również topy są na grzebieniach rozłożone. A mimo to wszystko to wchodzi mi w ten pokrowiec. Trzecia tyczka jest jeszcze tutaj schowana w tym miejscu, w którym teraz jest luźno. 4. elementy wchodzą oczywiście w 5. Wędka cała jest, jak ktoś ma wędkę 2-3 bazową, no to również sobie może tu te bazy podzielić i takie wędki zmieści. A w pokrowcu obok, w mniejszej, to znaczy cieńszej wersji tego hardcase'a, przechowuję sobie topy. To są topy 3-elementowe poskładane na pół, wszystkie uzbrojone. Każdy widzicie z gumą, także montaż jest szybki, wyciągamy topa, cyk i już jest top rozłożone, więc nie ma żadnych cudów. W taki sposób bezpiecznie przewożę już od kilku lat swoje tyczki, swoje topy. Nigdy jeszcze mi się nic nie uszkodziło, nic nie złamało. Dużo szybciej jest temat rozkładania, nie trzeba wyciągać z tych tub, tuby się nie gną i nie wykrzywiają pod wpływem ciepła. Jedynie co to wkładam sobie tutaj w to miejsce, żeby nie było takiego luzu i żeby się oddzielała jedna przestrzeń od drugiej. Wkładam sobie zazwyczaj jakiś ręcznik, czy tam szmatkę, czy cokolwiek, żeby po prostu zrobić taki bufor pomiędzy jednym piętrem, jedną częścią a drugą. I zamykam to wszystko sobie w taki sposób. Tu te szmatki mi oddzielają jedną część od drugiej. Cyk, cyk i mamy temat zabezpieczenia wędek gotowy. Jeśli chodzi o przechowywanie rolek, grzebieni i tych wszystkich takich nieporęcznych, długich elementów naszego sprzętu, naszego wyposażenia, no to też fajnym rozwiązaniem jest, jak ktoś lubi na miękko, to oczywiście może w miękkiej torbie sobie, ja lubię gdzieś tam twardą wersję ostatnio, więc można w takiej właśnie twardszej wersji hardcase'a
sobie rolki i grzebienie przechowywać. To się też troszkę mniej niszczy w tym, wiadomo, ten sprzęt też nie jest tani, więc jeśli lubicie dbać, lubicie mieć porządek, jesteście estetami, to na pewno taki hard case zrobi robotę i zabezpieczy Wam ten sprzęt odpowiednio. Jest to na pewno gdzieś tam troszkę większe rozwiązanie i do tego trzeba mieć troszkę większy samochód albo więcej miejsca w tym samochodzie, żeby to schować. Miękkie torby są na pewno troszkę bardziej ustawne, ale jednak ten hard case zabezpiecza nam wszystko. On ma taki bufor też wysokościowy, że my możemy go domknąć tak faktycznie do końca, ale też zobaczcie, ma te parę centymetrów luzu. Jak nam te elementy wystają, to nam pozwala właśnie ten luz do tego, żeby mimo wszystko go domknąć i to wszystko spakować. Z tych hardcase'ów jeszcze mamy kilka innych torebek, pojemników, rozwiązań. Również używam pokrowców na proce. Takie torby z utwardzanym wiekiem, w którym też przechowuję jakieś takie swoje kleje, swoje smary do gum, jakieś mieszadła do zanęt. Wszystko też tam w tym jednym miejscu właśnie trzymam. A nowością dla mnie od zeszłego sezonu jest taki system tych boksów. Dedykowane to było na pewno do przechowywania gdzieś tam koszyków i akcesoriów feederowych, ale ja sobie z tym świetnie poradziłem pod kątem właśnie przechowywania akcesoriów do spławika. W 3 tutaj kasetach od dołu przechowuję sobie spławiki luzem. W kolejnych 3 mam żyłki oraz akcesoria typowo do właśnie tworzenia przyponów, zestawów i wszelkich rzeczy, które są mi potrzebne na wyjazdach, na zawodach podczas łowienia. Pokażę Wam z bliska, jak u mnie taki sorter, taki system wygląda. Jedno rozbierzemy, jeszcze jedno i zobaczcie, tutaj na przykład wszystkie możliwe żyłki, cała rozmiarówka jednego modelu żyłki do przyponów, drugi model żyłki do zestawów, jakieś fluorokarbony też się znajdą, wszystko jest w jednym miejscu. Jedna skrzyneczka, nie potrzebujemy żyłek, szukamy spławików, to mamy tutaj spławiki. Skrzynka ze spławikami numer 1, numer 2, numer 3, zobaczcie. Spławiczki do skróta, jedne, drugie, krótsze, model Kerry typowo tyczkowy. Na styk się zmieściły, te dłuższe modele już muszą być w tej długiej przegródce, ale tak jak mówię, no znalazłem takie rozwiązanie do przechowywania tych spławików. Jest to twarde, bezpieczne i naprawdę tego wejdzie tutaj sporo. Jeśli chodzi o drobne akcesoria, to też właśnie wszystkie typu kleszczyki, zaciskacze, nożyczki, kleje, no wszystko co jest, tak jak mówię, potrzebne do stworzenia zestawu, przyponu, do zreperowania wędki. Mam gdzieś tam w jednym miejscu i składam sobie to wszystko w taki słupek, jak przed chwilą widzieliście. Także polecam. Zestaw podanie, antenka, ledwo dga. Krótkie przycięcie i ryba już gra. Dobra glina trzyma, ryba wchodzi w nęcenie. Kolejny pewny hol, pełne skupienie. Preston wypuścił ostatnio nowe gumki do peletu, a ja chciałbym pokazać Wam tipa, w jaki sposób używam je podczas łowienia tyczką. Zobaczcie. Każdy wie, że grunt zaznaczać trzeba markerem i na topach mamy tych kresek potem milion po iluś tam łowieniach. Ja używam tych gumek dokładnie w tym celu. Czyli taką gumkę do peletu zakładam sobie na topa, na szczytówkę, na element. Przeciągam ją niżej. Tylko mi dakron przeszkadza. Ale już. No i zobaczcie. I znacznik gotowy. Już tutaj jedną gumkę z łowienia mam. Tu jest ta nowa teraz założona. Dokładam sobie zestaw z powrotem. Dakronik 100% handmade. No i zobaczcie, jest wygruntowany zestaw, gumeczka, która nam się nie przesunie i możemy sobie takimi gumkami właśnie zaznaczać głębokość łowienia bez mazania markerami po
po szczytówce. Nie trzeba potem używać acetonu ani żadnych innych zmywaczy do paznokci i zmywać milion tych klesek po sezonie. Dlatego czysto, schludnie i szybko. I co większość tego sortu leszczyków, takie typowo zawodnicze ryby. No ale nie po takie tu przyjechaliśmy, nie o taką Polskę walczyliśmy. Także jeszcze pracujemy nad selekcją, żeby wzięło to, co wziąć ma. Takie sportowe te rybki się robią. Niestety z donęcaniem jest duży problem, ponieważ po każdym donęceniu istotnie czy mieszanką, czy czystą gliną, czy doklejoną na beton gliną, od razu wchodzą ukleje i dobre pół godziny nie da się ich pozbyć z łowiska. Więc no, trzeba tu jakąś taktykę tego nęcenia przyjąć i teraz przyjęliśmy taką, że nie donęcamy jak najdłużej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale już po jakimś czasie właśnie pojawiły się normalne rybki, więc idziemy w dobrym kierunku. W końcu coś większego. Ale płociura. Ładna. Jak na takie warunki kanałowe, to już jest konkretna płociurka. Chodź tu. No, takie rybki to ja wolę takie od takich leszczy, kurde, nawet półtoraków, bo to się rzadko takie płocie łowi. Sama się wypuściła. Nie chciała być fotografowana. No właśnie. Nie masz zdjęć. Ale będzie na nagraniu. Jedyna słuszna przynęta dzisiaj jest. Te kasterki. Znowu taka płociura. Ja to jestem w szoku. O, na drugiej stronie. Na tej też. Musiała być w pysku. No takie płotki to ja wolę, tak jak powiedziałem, od tych leszczyków, które się łowi wszędzie i zawsze, więc... A takie płocie to głównie wiosną są dostępne w naszych łowiskach, także mimo wszystko warto było. Polecam. A propos jedynej słusznej przynęty dzisiaj, to tak jak wspominałem, jestem zmuszony wręcz łowić na 2-3 kastery na haczyku. Każda inna przynęta kończy się przechwyceniem przez ukleje, więc no te kasterki raz, że się sprawdzają, że ukleje nie są nimi zainteresowane, a dwa, że robią robotę w postaci takich właśnie ładnych ryb. No. Wziął i ten ładny karaś i kilka takich ładnych płoci, no i mniejsze leszczyki też na nią biorą. 2 duże leszcze, które mi kurczę niestety spadły póki co, więc no jest co robić. No, meldowały ładne rybki teraz. Mniejsze, większe, ale takimi to już można raz, dwa wynik zrobić. A w końcu to woda zawodnicza, na której się bardzo dużo zawodów rozgrywa, nie tylko okręgowych, ale i komercyjnych. Więc mnóstwo wędkarzy tutaj przyjeżdża z całej Polski. Bardzo często właśnie w pierwszej połowie roku jest tu bardzo dużo zawodów rozgrywanych. W miesiącach marzec, kwiecień, maj. Wtedy tutaj ryby gdzieś tam też są najbardziej aktywne. Także takimi rybami to tu już na zawodach, tak jak mówię, ładny wynik można wykręcić. Któraś z rzędu taka hybryda, takiego płocia z leszczą skrzyżowane. Ogólnie przez to nawał uklei to i te ryby właśnie, które mają brać, to strasznie grymaszą. To przynęta za każdym razem jest
wyssana, obciumkana i później te ryby albo uda się przechytrzyć, albo finalnie i tak wisi ukleja, no ale się staramy gdzieś tam wyeliminować jak tylko się da i czym tylko się da brania tych uklejek. Tego tu złowiłem dzisiaj z grubo ponad 100, a pomiędzy tym udało się złowić kilka ładnych ryb. Także ukleja dzisiaj zdominowało łowisko zdecydowanie i trzeba było stawać naprawdę na rękach, żeby je ominąć jakoś i się dostać do tych ryb, które chcieliśmy złowić. Szkoda tylko tego dużego leszcza, którego już widziałem tutaj przy podbieraku, ale mi spadł, nim zdążyłem gdzieś tam go wyłonić z wody, więc to była na pewno największa ryba dzisiejsza. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony. Kilka tych ładnych płoci, które złowiłem, to takich ryb się nie łowi na co dzień, więc zdecydowanie wolę takie większe płocie niż kolejnego już leszcza. Ten karaś też bardzo fajną niespodziankę nam zrobił dzisiaj. Także dzięki bardzo, że jesteście z nami do samego końca, że oglądaliście. Jak się Wam podobało, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie oczywiście nasz kanał i oglądajcie kolejne filmy. Pozdrawiam.